Witam serdecznie na moim kanale. Chciałbym pokazać Wam dzisiaj, jak zacząć przygodę z inteligentnym domem, do którego podłączycie swoją turbinę wiatrową, falownik DEYE i całą resztę, którą jesteście w stanie sobie wyobrazić. Wszystko, co jest konfigurowalne, co macie możliwość sterować zdalnie, wszystkie urządzenia jakichś producentów typu Tuya i inne takie wynalazki, wszystko możecie skonfigurować sobie w takim oto Home Assistancie. Zobaczcie, na dzień dobry. To jest mój, powiedzmy, ekran główny w moim Home Assistancie, w którym widzę sobie zużycie na żywo energii z falownika DEYE, cały przepływ energii przez mój dom, łącznie z produkcją z paneli fotowoltaicznych oraz turbiny wiatrowej i baterii. Tak jak widzicie, jeżeli miałbym na przykład dodatkowo pompę ciepła tutaj, to mogę sobie ją tutaj zaznaczyć i widzieć, ile na przykład dodatkowo urządzenie, które jest podłączone przed falownikiem, zużywa energii. Tak to idzie wszystko ładnie skonfigurować. Nazwałem to oczywiście DEYE OZE for Home, czyli od nazwy mojego kanału, ale Wy możecie nazwać to tak, jak tylko sobie zażyczycie. Słuchajcie, najpierw powiem Wam może, jak to wszystko działa. Wtedy zaczniemy, powiedzmy, bardziej szczegółowe opisy sytuacyjne. Trzeba by było zacząć od tego, że moim celem było dążenie do tego, żeby wszystkie parametry były w jednym miejscu, żeby całe odczyty i wszystkie dane, które uzyskuję z moich urządzeń, żeby były tak naprawdę na żywo, a nie z odstępami 5 minut, 2 minuty czy jakimkolwiek innym odstępem czasu. No i tak mi się udało to w końcu zrobić. Nie jest to oczywiście wiedza tajemna, jest ona w internecie, tylko nikt jakby nie pokazuje tego w kontekście ogólnym, takim jak ja tutaj to zbudowałem, tylko każdy tam skupia się na, powiedzmy, jednej wybranej części. No i tak dążąc do sedna, zobaczcie, mamy tutaj panele fotowoltaiczne, no to już jest godzina dosyć popołudniowa, mamy w tej chwili, zobaczmy, no, gdzie tutaj mi uciekasz, 13:36, no o tej porze roku panele już nie dość, że leżą pod śniegiem, to są dosyć, że tak powiem, nieoświetlone, ponieważ słońce jest dosyć nisko, więc tutaj jest produkcja z paneli w tej chwili taka. Mamy na jednym stringu 7 W, na drugim 74 W i tak jak widzicie, odczyty są na żywo. One są tutaj cały czas na bieżąco. Możecie zobaczyć sobie napięcia, które panują na panelach fotowoltaicznych oraz prąd, który płynie z paneli fotowoltaicznych. Dodatkowo dorzuciłem turbinę wiatrową, czyli sterownik, który zbudowałem, podpiąłem sobie razem tutaj do tego wszystkiego odczyty z niego. Tutaj moc, która się sumuje, to jest moc z paneli fotowoltaicznych tylko. To jest tylko informacyjna kolumna, która pokazuje mi, jak to działa, ponieważ cała turbina wiatrowa nie jest podłączona do falownika. Ona jest podłączona bezpośrednio do magazynu energii, ale mam możliwość podglądnąć tutaj bieżącą produkcję na żywo, jaka w tej chwili występuje. Dodatkowo mamy tutaj, słuchajcie, bateryjkę. Naszą baterię, która u mnie w tej chwili jest naładowana na 100% i takie napięcie, właściwie parametr trzyma cały czas praktycznie, do 96% maksymalnie pozwalam się jej rozładować. Dzieje się tak właśnie z racji tego, że ostatnio dosyć dużo awarii jest przez warunki pogodowe. Wczoraj też była dosyć globalna awaria, znaczy nie globalna, tylko regionalna. Na Pomorzu u nas nie było prądu. Ja doświadczyłem tego standardowo, u mnie bardzo często prąd zanika, więc na szczęście miałem magazyn naładowany do tam bodajże 50 czy 60%, więc wystarczyło mi do momentu załączenia z powrotem. No i tak naładowałem go do pełna i stwierdziłem, że zostawię tak, niech sobie ta energia czeka na w razie czego. Potem było jeszcze kilka wyłączeń prądu, co już nie miało praktycznie dla mnie żadnego znaczenia, bo ja cały czas byłem zaopatrzony w tą energię. Na żywo parametry baterii, napięcie, prąd, który płynie i moc, która wychodzi z baterii. Dodatkowo ile dzisiaj weszło do baterii i ile dzisiaj wyszło z baterii. Także tutaj mamy takie szczegółowe parametry. Status falownika oraz napięcia i właściwie moc i obciążenia, które tutaj idą, to jeszcze też do skonfigurowania przeze mnie muszą być, bo to jest cały czas ten cały dashboard, który tutaj jest. Dostosowałem do falownika DEYE, bo on nie jest do niego stworzony, więc tutaj muszę troszkę dopasować jeszcze. Tu jest moc, która jest pobierana przez budynek oraz dzienne zużycie przez budynek. Zobaczcie. Dodatkowo tu jeszcze jakieś inne pierdoły weszły, więc ładowanie, więc tutaj wyszło jakaś tam wartość, która niekoniecznie musi być, tak jak mówię, to jest wszystko do dopracowania, aczkolwiek działa to dosyć ciekawie. Dodatkowo mamy tutaj moce na każdą fazę, którą są pobierane, a to jest suma tych mocy.
No i tutaj jest napięcie, właściwie nie napięcie, tylko moc, która jest pobierana w tej chwili z sieci. Reszta idzie z paneli, zobaczcie, czyli trochę z paneli, trochę z sieci i to idzie na budynek jako priorytet w tej chwili. No i tutaj moce są wyszczególnione na każdą fazę pobieraną z zakładu energetycznego. W momencie, gdy chcemy sobie kliknąć na jakikolwiek parametr, na przykład napięcie, tutaj to widzimy, gdzie były zaniki napięcia. Widzicie tutaj, nam napięcie spadło sobie. Może uda mi się trafić. Może bym zrobić szczegółowy pokaż. Można pokazać szczegółowe parametry. Tak jak widzicie, tutaj były zaniki napięcia, tu były wczoraj zaniki napięcia i tak to właśnie wyglądało. W tym okresie czasu napięcia nie było. Dlatego tutaj taka sytuacja, lepiej mieć naładowany magazyn energii. No dobra, możemy tutaj skonfigurować tak naprawdę nie tylko falownik DEA, ale dosyć duża, szeroka gama jest tego. Ja się skupiłem na razie na naszym falowniku, na moim, na DEA, który tutaj zakupiłem z racji oczywistych. No nie mogę pokazać Wam, jak zrobić inny falownik, bo nie mam innego falownika, żeby przetestować to, czy na pewno to wszystko działa. Także tak wygląda cała dystrybucja na jednym głównym panelu. Tutaj dodatkowo zrobiłem sobie samą baterię, co oczywiście można skonfigurować jeszcze inaczej. Wszystko zależy od Was. To jest bardzo dowolny układ, można sobie ściągnąć i zaprogramować całkowicie inne wskaźniki. Ja użyłem na razie standardowych, które były w zestawie. No i tutaj widzicie napięcie baterii. Wszystkie parametry klikając możecie zobaczyć, jak napięcie baterii podczas ładowania było tutaj wzbudzone, jak było podczas spoczynku. I tak dalej, i tak dalej. Tak samo to się tyczy prądu, jaki prąd wchodził do baterii, jaki się utrzymywał, jaki był podczas rozładowania, ładowania i tak dalej, i tak dalej. Stan baterii oraz moc baterii. Dodatkowo mamy tutaj parę najważniejszych parametrów. Ogólnie program, który tutaj jest skonfigurowany, pozwala na odczyt 190 opcji z falownika DEA, więc dosyć szeroka gama. Ja wybrałem tylko kilka najważniejszych, bo nie dość, że możemy odczytać wszystkie opcje, słuchajcie, tak jak tutaj widzicie. Mamy status baterii, w tej chwili jest status idle, czyli oczekiwanie bądź spoczynek. Tutaj mamy ładowanie dzisiaj, mamy rozładowanie dzisiaj, jakie nastąpiło z baterii, jaka temperatura występuje, czy były jakieś alarmy i ile dzisiejszych cykli wykonaliśmy. Tak to się przedstawia, jeżeli chodzi o te główne, ważne dla mnie parametry. A tutaj zrobiłem sobie ustawienia, czyli mogę w tej chwili zaznaczyć sobie, od jakiego poziomu bateria ma być rozładowywana, czyli jeżeli wejdzie poniżej, słuchajcie, rozładujecie baterię, potem ona się musi podładować trochę, żeby zaczęło znowu z niej pobierać energię. Ja mam 35% tutaj zaznaczone, aczkolwiek widzicie, że bateria nie jest rozładowywana, a dzieje się to dlatego, że zaznaczyłem niski poziom 96%, co daje mi taką opcję, że bateria nie jest rozładowywana praktycznie bez potrzeby. To znaczy, że ona trzyma minimalnie 96% naładowania, żeby od tego miejsca już nie rozładowywało więcej baterii. To jest takie moje awaryjne ustawienie, powiedzmy, takiego zabezpieczenia, żeby zawsze ta energia była w momencie, gdy jest grid oczywiście. Gdy on zaniknie, wtedy zacznie ją normalnie rozładowywać, mimo że tu jest napisane 96%. To się tyczy tylko i wyłącznie opcji podczas zasilania z sieci grid. Niskie napięcie baterii 47,5, pusta bateria 47, tu też oczywiście można zmieniać sobie. I odcięcie baterii od ilu procent, tak sobie zaznaczyłem, czyli 10% zostawić minimalnie na baterii tej energii. To jest, jeżeli chodzi o baterię. Można tego ustawić znacznie więcej. Wszystkie ustawienia, które macie w falowniku, czy to na ekranie, czy to za pomocą aplikacji oryginalnej, która tam jest dołączona do falownika DEA, wszystkie ustawienia są dostępne z poziomu tego programu i to na żywo tak samo. Dodatkowo zrobiłem sobie okno kontrola tutaj, aczkolwiek jeszcze go nie konfigurowałem. Tutaj będę ustawiał sobie moje właśnie urządzenia typu tuja, czy włączniki, wyłączniki, przełączniki, kontrola światła i tak dalej, i tak dalej. Do tego też dojdziemy. Tutaj mam temperaturę, słuchajcie, i temperatura w pokojach, tak jak widzicie moich dzieciaków, w sypialni, w łazience, kotłowni i wszystko to można tutaj sobie odczytywać na żywo oczywiście. Temperaturę. Można też podejrzeć charakterystyka, jak wyglądała podczas grzania, podczas chłodzenia i tak dalej. Gdy piec pracował, gdy nie pracował. Tutaj używaliśmy trochę kominka ostatnio, więc ta temperatura w kotłowni będzie dużo wyższa, jak widzicie, z racji rur, które tam przebiegają. I wszystko można sobie podejrzeć, łącznie z wilgotnością.
Tak jak widzicie, wilgotność tak samo można sobie zobaczyć. Co jest fajne, w kotłowni zamontowałem sobie także czujnik światła, czyli widać kiedy tam, że tak powiem, światło, to jest akurat mało istotne, ale był w zestawie taki czujnik, to sobie, znaczy w zestawie, miałem taki czujnik, więc go tam sobie dołączyłem, ale jeszcze dodatkowo poziom dwutlenku węgla i jakości powietrza dołączyłem sobie do tego odczytu. Jakość się nie zmienia, nie ma żadnych wycieków gazu i tak dalej, żadnych zanieczyszczeń w powietrzu i innych niekorzystnych warunków. Co nam to daje? Słuchajcie, daje nam to, że dzięki tym parametrom, które tutaj sobie odczytujemy, możemy tak naprawdę sterować chociażby piecem, możemy sterować wentylacją w budynku, możemy sterować czymkolwiek chcemy, ponieważ robimy dzięki temu programowi sobie zależności. Możemy ustawić sobie, że jeżeli temperatura spadnie poniżej jakiegoś poziomu, to chcemy, żeby włączył się piec i na przykład otworzył zawór od tego pomieszczenia w rozdzielaczu ogrzewania podłogowego, co daje nam możliwość grzania tylko i wyłącznie tego pomieszczenia. Też będziemy takie coś budować na tym kanale. Zachęcam do obserwowania, do subskrypcji, słuchajcie, i komentujcie wszystko, co macie jakieś pomysły. Będziemy tworzyć na tym kanale. Seria będzie dosyć długa. I mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Oczywiście zachęcam też do wspierania mnie za pomocą kawy bądź czegokolwiek innego. Jeżeli macie taką ochotę, oczywiście pomoże mi to też zakupować te wszystkie drobne urządzenia, które wykorzystuję do budowy tego wszystkiego. I wam to pokazuję. One tam w sumie summarów może nie są drogie, aczkolwiek ilości, które ja tego kupuję, żeby testować, są dosyć duże. Część czasami ulega zmianie albo uszkodzeniu, więc robię to po to, żebyście wiedzieli, co robić, żeby zbudować sobie coś fajnego. Także zachęcam wszystkich, postawcie kawę, jeżeli chcecie, subskrybujcie kanał i komentujcie. Dobra, wracając tutaj, mamy coś takiego. Jeszcze dodatkowo zbudowałem na każdym z tych czujników w pomieszczeniach kalibrację, to znaczy czujniki, które tutaj widzicie, umieściłem sobie w takim wydrukowanym przeze mnie, zaprojektowanym przeze mnie pudełeczku. Wygląda to w ten sposób, że czujniki zbudowałem za pomocą takiego mikrokontrolera. To jest kontroler ESP8266, nazywa się Wemos D1 Mini bodajże. I on jest dosyć mały, fajny i łatwy w konfiguracji, więc wykorzystałem takowy mikrokontroler, żeby zbudować czujnik temperatury. No i zobaczcie. Zaprojektowałem sobie, że on sobie tutaj powinien wejść. Trochę jedną ręką ciężko, aczkolwiek damy radę, myślę. Albo i nie. Zaraz to umieszczę. Dobra, umieściłem go w środku. Zobaczcie, siedzi sobie fajnie. Tutaj mamy wyjście na USB. Dodatkowo musimy do niego podłączyć czujnik temperatury. To jest czujnik temperatury, takie coś, które nazywa się czujnik AHT10 albo AHT10, zgadza się. I ten czujnik temperatury mierzy nam wilgotność i temperaturę, zobaczcie. I ten czujnik będzie umieszczony w tym miejscu. Dzięki temu, że dodatkowo dodrukowałem tutaj takie otwory, co daje nam fajny przepływ powietrza, może to mierzyć temperaturę i wilgotność, aczkolwiek cała elektronika, która tu się znajduje, ona też troszkę się grzeje, wiadomo jak to z elektroniką, stąd jest właśnie taka korekta temperatury i wilgotności. Korektę możemy wprowadzić sobie tutaj, czyli od temperatury, która jest wyświetlana, mamy zmniejszyć pomiar o tyle, bądź zwiększyć o tyle. Korekty dokonuje się za pomocą na przykład jakiegoś termometru, który jest powiedzmy w miarę prawidłowy, któremu ufacie, który ma dobre parametry. Nie mówię o jakichś takich tanich chińskich termometrach, tylko o jakimś dobrym urządzeniu pomiarowym, które sobie gdzieś wstawiacie jedno i w pomieszczeniu, w którym montujecie też taki czujnik. Zamykacie go oczywiście. Zobaczcie, można to pudełeczko sobie zamknąć. I w tym momencie, oczywiście łączymy to w środku przedtem i w tym momencie podłączamy tylko USB, programujemy to i jest gotowy czujnik temperatury, który gdzieś tam sobie leży. On podaje nam wszystkie parametry, które możemy oczywiście, tak jak mówiłem, skorygować sobie tutaj w tych tabelkach. Widzicie? Wszystkie kalibracje tutaj do każdego pomieszczenia są umieszczone. Kody oczywiście udostępnię, jak to zrobić, żebyście mogli sobie zbudować coś takiego. Też pokażę Wam, jak to zrobić, jak to zaprogramować i wszystko od podstaw Wam pokażę. Także fajna sprawa. Jeżeli chodzi o sterownik turbiny wiatrowej, dodatkowo sam sterownik turbiny wiatrowej i jego parametry mam tutaj. Zrobiłem sobie kolejne takie okno. To się nazywa dashboard w tym całym programie.
I postaram się mówić do Was takim prostym językiem. Wiem, że wielu z Was wie dashboard, co to jest, bądź, nie wiem, pulpit i tak dalej, no ale staram się mówić tak, żeby każdy to zrozumiał, więc będę mówił i tak, okno, żebyście nie musieli się stresować, o czym ja rozmawiam. A więc tak, w tym oknie całym pomiarowym od turbiny wiatrowej, gdzie mamy tylko i wyłącznie wskazania z turbiny wiatrowej, czyli ze sterownika, mamy moc z turbiny wiatrowej, jaka jest zgenerowana w tej chwili. W tej chwili jest na minusie, czyli sam sterownik pobiera jakąś energię na podtrzymanie samego siebie. Tak jak widzicie, pobiera jakiś prąd na podtrzymanie samego siebie, ponieważ nie ma produkcji. Zobaczcie, napięcie wynosi w tej chwili 0,9-0,8 V, więc turbina tak naprawdę leciuchno się kręci, praktycznie się wcale nie kręci, to może delikatne tam pół obrota na minutę albo jeden obrot, także to tam jest bardzo znikome napięcie. Dodatkowo mamy opcję uruchomić hamulec sobie ręcznie, czyli taki nasz awaryjny hamulec, który spowoduje całkowite zatrzymanie się, jeżeli ona będzie tam gdzieś się kręcić. Dodatkowo tutaj możemy ręcznie sobie włączyć chłodzenie przekaźników SSR, aczkolwiek jest to też w programie ustawienie automatyczne. Zobaczcie, zbudowałem ten sterownik w oparciu o oprogramowanie, które napisałem sam. I tutaj w tym oprogramowaniu zaznaczyłem, że ma być chłodzenie za pomocą mocy, a nie za pomocą temperatury. Nie miałem czasu zrobić termometru, ani czujnika podłączyć już, bo byłem tylko krótki czas w domu, teraz znowu w delegacji jestem, więc prawdopodobnie też to może zmienię troszkę. Aczkolwiek to też jest dosyć fajna, prosta opcja. Jeżeli przez nasz przekaźnik prądowy SSR przepłynie 40 W mocy, włączy się chłodzenie. Chłodzenie ze zwłoką 7 sekund, czyli w momencie, gdy się włączy i moc spadnie poniżej 40 W, wyłączy się chłodzenie, ale dopiero po 7 sekundach. Tak mam tutaj to ustawione. I to się sprawdza, nic się nie przegrzewa. W tej chwili temperatury tam, jak ręcznie mierzyłem, to wszystkie są w normie podczas nawet pracy. Jak były te wichury ostatnie, wszystko chodziło prawidłowo. Tutaj mogę sobie ustawić też parametry. Ustawienia przetwornicy Step Up to są, tak? Ja napisałem ustawienia mocy, bo wiem o co chodzi. Możecie sobie tutaj zmienić to oczywiście wszystko, budując swój Home Assistant, swój pulpit domowy do turbiny wiatrowej i nazwać to wszystko po swojemu. U mnie to jest ustawienie mocy, czyli powyżej generowania 170 W przełącza się na bezpośrednie ładowanie z mostka prostowniczego na magazyn energii. Jeżeli moc spadnie poniżej 100 W, przełącza się z powrotem na ładowanie przez przetwornicę Step Up. Zwłoka tego jest ustawiona na 2 sekundy, po to, żeby, wiadomo, moc czasami oscyluje, żeby to nie było w bardzo szybkim tempie przełączanie przekaźników, żeby je troszkę uchronić. Jest zwłoka 2 sekundy, w zupełności wystarczy. Testowałem 3, 5, 2 jest akurat. Ta moc nigdy tak nie oscyluje w okolicach tej mocy, żeby ono się tak często przełączało. Także tak to jest tutaj wymyślone. Jeżeli chodzi o ustawienia hamulca, to hamulec jest sterowany napięciem, no i załącza się nam przy 54 V, a wyłącza się przy 52,5 V. Z doświadczenia mojego, zawsze wszystko na swoim doświadczeniu i na swoich sprzętach opisuję, z doświadczenia mojego przy podłączeniu turbiny do magazynu energii litowo-fosforanowo-żelazowego LiFePO4, takie ustawienie jest dobre, ono nigdy nie przekroczyło tego napięcia, tak? Bo sam magazyn energii jest dosyć prądożerny. To nie jest magazyn energii z akumulatorów kwasowych, tylko LiFePO4, więc on może dosyć dużo prądu wziąć, zanim napięcie podskoczy do jakiegoś większego poziomu. Także napięcie ładowania jest 56 V, a jeżeli napięcie magazynu już dojdzie do 54, wtedy lekko wyhamuje, że tak powiem, tą produkcję, aż napięcie spadnie do 52,5 V. W momencie, gdy oczywiście odcinamy ładowanie, napięcie standardowo spada do około 52-3 V, więc ta zwłoka nie jest tutaj duża. Oczywiście wszystkie parametry, obserwując wskazania, można sobie ustawiać na bieżąco, na żywo, z poziomu aplikacji, zdalnie, będąc gdziekolwiek na świecie, gdzie macie dojście do internetu. Także jeżeli widzicie, co się dzieje, możecie automatycznie dostosować sobie, nie stojąc koło sterownika, tylko robiąc to zdalnie z telefonu czy z komputera. Tak jak tutaj w tym przypadku mam komputer, ale może być też tablet. Niestety nie mam komputera dotykowego, a można byłoby tym sterować za pomocą dotykania ekranu. No dobra, co mamy jeszcze? Mamy jeszcze zakładkę
Energia. Słuchajcie, jeszcze jest zakładka energia, w której są wyszczególnione jakieś tam parametry, których jeszcze nie ustawiałem dokładnie, więc nawet się nie będziemy tym sugerować, aczkolwiek gdy dodamy tutaj do tej zakładki, zobaczcie, konfigurowanie, dodamy sobie zużycie energii z urządzenia konkretnego, bądź produkcję z konkretnych paneli, na przykład fotowoltaicznych, czy z czegokolwiek innego, czy z turbiny, czy dodamy sobie integrację mapy elektryczności naszej. Tutaj naprawdę są bardzo duże możliwości konfigurowania tego. Możemy zrobić naprawdę ciekawą aplikację, która będzie nam oczywiście tutaj robiła cuda, a właściwie wskazywała i wyliczała cuda. Tak jak mówiłem, wszystkie wartości, które widzicie na ekranie, wszystkie parametry, które tutaj się wyświetlają, czy to moc turbiny, czy to napięcie, prąd, czy to napięcie sieciowe, co jest dosyć ważne, o czym zaraz powiem, możemy wykorzystać, słuchajcie. Wykorzystamy to w ten sposób. Wielu z Was ma problem oddając energię do sieci, sprzedając ją do dystrybutora, czy cokolwiek innego, że napięcie sieciowe podchodzi zbyt wysokie. No i to jest idealne urządzenie, idealna aplikacja, która pomoże Wam uporać się w końcu raz na zawsze z tym problemem i to praktycznie za grosze. Nie musicie kupować drogich urządzeń typu, nie wiem, Eco-OZE, czy jak one tam się nazywają, czy innych urządzeń, które zdzierają z Was według mnie pieniądze, bo to da się wszystko w bardzo prosty, tani sposób zrobić. Zrobicie to sami, a ja Wam pokażę, jak to zrobić. Jeżeli będziecie zainteresowani, to jak mówię, oglądajcie kanał cały czas, subskrybujcie. Słuchajcie, każdy z tych parametrów macie do niego dostęp, to znaczy nie dość, że możecie sobie podejrzeć, tak jak widzicie, każdy parametr możecie podejrzeć, czyli napięcie, to do każdego parametru możecie ustawić sobie zależność. Na czym to polega? Polega to na tym, że budujecie sobie urządzenie, takie jak kiedyś na moim kanale na początku pokazałem, jak zrobić grzałkę sterowaną mocą, w sensie możemy regulować moc grzałki. Tutaj pójdziemy krok dalej. Zbudujemy sobie urządzenie, które będzie się składało właśnie, już Wam pokazuję, które będzie się składało z takiego mikrokontrolera, który kosztuje 16 zł. Słuchajcie, to jest koszt 16 zł. Czyli mamy tak, liczmy, 16 zł. Kupimy sobie coś takiego. Nawet nie musimy takiego dużego. To jest urządzenie, które ma bodajże 16 wyjść albo jeszcze więcej. Potrzebujemy takie urządzenie. To jest sterownik PWM. To jest urządzenie, które dozuje nam moc, właściwie sygnał PWM do na przykład sterowania jakąkolwiek grzałką. Kupujemy sobie do tego, to też kosztuje 20 zł. Kupujemy sobie do tego tranzystory mocy jakieś, MOSFETy, którymi będziemy sterować przepływ prądu, albo nawet na upartego kupujemy sobie przekaźnik SSR, taki zwykły, którym będziemy sterować za pomocą PWM-u z tego. Łącząc to urządzenie z tym urządzeniem w bardzo prosty sposób, ponieważ one komunikują się po dwóch przewodach, to znaczy to urządzenie ma, jak widzicie, ma wiele pinów. Ma tutaj piny TX, RX, ale ma piny D1 i D2. Te piny D1 i D2, które tutaj się mieszczą, D1 i D2, to są piny komunikacyjne. Ustawimy sobie je jako komunikacja, która tutaj się nazywa SCL i SDA. Ja tutaj zaraz spróbuję Wam to powiększyć. Zobaczcie. Mamy tutaj komunikację SCL i komunikację SDA. To są dwa złącza komunikacyjne, które łączymy z tymi pinami D1 i D2. Oczywiście do wszystkiego Wam schematy narysuję, tak żeby z obaw. Na razie dzisiaj mamy, że tak powiem, lekcję poglądową. Czyli to urządzenie z tym urządzeniem łączymy za pomocą dwóch przewodów. Dodatkowo to urządzenie musimy podłączyć pod USB tutaj i potrzebujemy zasilanie. Tutaj macie, zobaczcie, informację, że to urządzenie jest zasilane w zakresie od 3 do 5 V. Tutaj mamy 5 V, także nawet nie potrzebujecie zasilacza, czyli bierzemy drugie dwa przewody, czyli ground, czyli minus i 5 V, czyli to jest plus i podłączamy je, tak jak widzicie, tu jest ground i VCC. VCC to jest 5 V zasilanie, czyli łącznie mamy 4 przewody, którymi łączymy te dwa urządzenia.
gdy już je podłączymy razem, programujemy to urządzenie, żeby sterowało nam wyjściem na przykład 0 bądź 1. Załóżmy, że zaprogramujemy sobie wyjście pierwsze, żeby sygnał wychodzący PWM, czyli tutaj, tak jak widzicie, żółty to jest PWM, V to jest plus, GND to jest minus, czyli wyjście PWM, stąd sobie pójdziemy na plus do przekaźnika SSR, a tutaj zrobimy mu minus i on będzie sterowany za pomocą tego urządzenia. Co nam to da? Da nam to, że po zaprogramowaniu tego urządzenia ustawimy taki parametr, że jeżeli napięcie tutaj w tym układzie, jedno z tych faz przekroczy zadaną przez nas wartość, czyli zrobimy sobie też taką tabelkę, w której będziecie mogli sobie wpisywać, od jakiego napięcia ma zacząć i jaką moc generować. Czyli jeżeli tutaj na przykład ustawimy 249 V, nagle nam pokaże się, w tym momencie to urządzenie wysyła sygnał do naszego kontrolera, który steruje tym przepływem tutaj mocy PWM na przekaźnik SSR, który włącza na przykład grzałkę, stopniując, aż napięcie spadnie o 1 albo 2 V w taki sposób, żeby nam troszkę obniżyć napięcie sieciowe, ale nie żeby zużyć 2 kW z grzałki, bo to oczywiście będzie sterowało jakąś grzałką w bojlerze, czy chociażby grzejnikiem w domu, czy czymkolwiek, jakąś żarówką mocniejszą, tak żeby po prostu zrobić obciążenie sieci delikatne, które spowoduje spadek napięcia o 1 bądź 2 V, po to, żeby nasz falownik mógł dalej pompować energię do sieci. Więc będziemy używać tych parametrów, żeby sterować takim urządzeniem, które będzie obniżać nam napięcie sieciowe. Dzięki temu nasza produkcja cały czas będzie miała miejsce. Słuchajcie, no tak to widzę. No nie ma innej opcji. Działać to działało. Już to próbowałem, także jest to do zrobienia. Jeżeli Was to będzie interesowało, wszystko oczywiście pokażę Wam na kanale, jak to zbudować, jak to zaprogramować i udostępnię Wam też kod, który napiszemy prawdopodobnie, żeby to skonfigurować wszystko. Także taka fajna sprawa. Jeżeli myślę, że Wam się to przyda, jeżeli Wam się to przyda, oczywiście piszcie w komentarzach. Także tak to właśnie wygląda. Także każdym z tych parametrów możemy sterować. Jeżeli ustawimy sobie, że na przykład temperatura w jakichś tam pomieszczeniach będzie za wysoka, to możemy zrobić też za pomocą tego urządzenia, żeby odpalił wentylator za pomocą tego, bądź po prostu wentylator za pomocą czego innego. Wszystkie urządzenia, które będziemy wykorzystywać, to są bardzo tanie podzespoły. One kosztują w granicach 20-30 zł. To nie są duże kwoty, słuchajcie. Są oczywiście droższe, aczkolwiek my skupimy się na tych na początku tanich, czyli coś takiego. Potrzebować będziemy mikrokontrolera ESP8266. Możemy sobie nabić w późniejszym czasie taki kontroler PWM. Słuchajcie, dodatkowo jeszcze będziemy potrzebować pomiaru prądu. To jest urządzenie do pomiaru prądu. Możemy je wykorzystać, żeby mierzyć prąd w naszych układach. Możemy mierzyć prąd zmienny bądź prąd stały. To jest urządzenie, które jest tylko i wyłącznie do pomiaru prądów. Wpina się tutaj minus szeregowo w ten układ i on działa jako pomiar. Nazywa się to ADS bodajże, nie, ACS 758. Tak, to jest czujnik ACS 758. On mierzy do 50 A. Dodatkowo wykorzystamy w naszych wszystkich systemach, które będziemy budować, taki czujnik. To jest czujnik pomiaru prądu, ale ten czujnik się nazywa INA 219. Ten czujnik pomiaru prądu wykorzystałem w budowie mojego sterownika turbiny wiatrowej, jak widzieliście, do którego wpiąłem rezystor bocznikowy. To znaczy, zobaczcie, tak żebyście wiedzieli, o co chodzi. To jest rezystor bocznikowy. Rezystor bocznikowy służy po to, że jeżeli podłączycie w nim minus na przykład szeregowo, czyli tutaj wejście minusa, tutaj wyjście i dalej do obciążenia, to podłączając tutaj miernik, wydziela Wam się jakieś napięcie. To jest napięcie bardzo niskiego rzędu, czyli na przykład tutaj płynie prąd rzędu 50 A, a tutaj wydziela nam się napięcie rzędu, nie wiem, kilkudziesięciu milivolt na przykład. Także taki bocznik, ale ja nie podłączyłem takiego. To jest bocznik bodajże dosyć duży i mało dokładny, słuchajcie. To może być bocznik, jeżeli wykorzystujemy go do pomiarów jakichś większych. Tutaj mamy jakieś opisy. Tak, to jest 50 A bodajże, 75 mV. Do 75 mV on wytwarza, widzicie? Rezystancja bodajże to jest 0,5 ohma,
A ja wykorzystałem coś takiego. Zobaczcie, jaka jest różnica. To jest bardzo dokładny rezystor bocznikowy pomiarowy. Zobaczcie, R001, 1%. Co to nam daje? Daje nam to, że pomiar prądu jest bardzo dokładny. Tak? Wszystkie pomiary za pomocą tego urządzenia, za pomocą tego rezystora wykonuje bardzo dokładnie. Czyli jeżeli na przykład turbina wiatrowa generuje, powiedzmy, nie wiem, 12 W, 10 W, to ten rezystor tego nie wykryje, ale ten już tak. Dlatego wszystkie układy buduję na takich małych, oczywiście, rezystorach bocznikowych. I takie rezystory bocznikowe pokażę Wam, gdzie można kupić oczywiście i też one nie są drogie, bardzo tanie. To jest taki malutki, fajny, który widzicie ledwo się w dłoniach mieści. Znaczy ledwo, właściwie to można go na opuszku palcu zmieścić. No dobra, dodatkowo jeszcze będziemy wykorzystywać takie urządzenie, to jest ADS 1115. To jest urządzenie, które będzie służyło do pomiaru napięcia. W moim układzie turbiny wiatrowej wykorzystałem taki układ, oczywiście sprzężony z mikrokontrolerem, zaraz Wam pokażę jakim. Dzięki temu zrobiłem dzielnik napięcia, który nam oczywiście obniżył napięcie pomiarowe turbiny, bo napięcie turbina generuje nawet, jak wiecie, do 60 V, moja przynajmniej, a w Waszych przypadkach może nawet do wielu więcej volt generować takie napięcie. Więc to urządzenie mierzy do 5 V, ale żeby zmierzyć takie coś, musiałem zbudować dzielnik napięcia, który mi to napięcie z turbiny wiatrowej tak obniży na tyle mocno, żeby było maksymalnie 5 V tutaj. Czyli jeżeli tam będzie 1000, to tutaj musi być maksymalnie 5. Idzie to bez żadnego problemu zrobić, stosując odpowiednie rezystory. Dzięki temu możemy zrobić pomiar turbiny nawet 1000 V, żaden problem. I takie pomiary wszystkie są widoczne oczywiście we wskazaniach na, tak jak widzicie tutaj mamy napięcie turbiny. O, turbina zaczęła nam coś generować. Widzicie 26 V, 23 W. Możemy sobie tu oczywiście kliknąć na turbinę wiatrową i mamy to samo. Tak to wygląda. Tutaj jeszcze raz Wam pokażę, jak hamulec działa. Pach i napięcie, zobaczcie, spada na turbinie wiatrowej. Wyłączamy hamulec, napięcie wzrośnie znowu. Dlatego ten układ mierzy nam napięcie, które pojawia się tutaj. Widzicie, to jest też bardzo dokładny pomiar. Nie ma żadnego problemu. Ustawiłem pomiar bodajże 0,6 sekundy, co 0,6 sekundy, więc jest dosyć szybki. Takie urządzenia właśnie będziemy wykorzystywać. Jeżeli chcecie, możecie oczywiście do swojej turbiny wiatrowej, do swojego sterownika zastosować wyświetlacz. Słuchajcie, bez żadnego problemu pokażę Wam, jak taki wyświetlacz podłączyć. To jest zawsze opcja dodatkowa, żeby na miejscu, nie mając takiego laptopa, tableta czy czegokolwiek, podłączyć sobie na obudowie taki wyświetlacz, który będzie nam wyświetlał parametry, które tylko i wyłącznie chcemy. Także zrobimy też coś takiego. Wyświetlacz to już jest troszkę wyższy koszt. On kosztuje aż 60 zł. Słuchajcie, także też nie majątek, aczkolwiek nie są to takie, że tak brzydko powiem, gówniane małe wyświetlacze, tylko to są wyświetlacze OLEDowe, które w bardzo ładny, graficzny sposób mogą nam pokazać wszystkie parametry pracy naszej turbiny. Jeżeli chcemy oczywiście czujniki temperatury, to polecam takie, dosyć dokładne. Tak samo komunikacja po dwóch przewodach, jak widzicie, tu jest SCL i SDA, plus zasilanie, plus i minus. Także czujnik temperatury i wilgotności, który wykorzystaliśmy. Jeżeli chcemy oczywiście zminiaturyzować wszystko, jeszcze mniejsze, zobaczcie. Ja Wam mówiłem, że to jest mały układ, ale zobaczcie ten. Ten tak samo mieści się na opuszku palcu. To jest tak samo mikrokontroler i działa dokładnie tak samo jak ten. Ma praktycznie bardzo podobną ilość połączeń, ma o jedno mniej, ale też ma większe możliwości. To jest układ oczywiście, który zawiera Bluetooth, Wi-Fi i całą resztę. Także można sobie fajnie takie coś skonfigurować, jeżeli chcecie, żeby to jeszcze mniej miejsca zajmowało. Także są możliwości duże. Ja osobiście wykorzystałem do budowy sterownika turbiny wiatrowej taki układ. To też jest układ ESP32. Tak jak widzicie tutaj, ESP32S3, który też na swoim pokładzie ma Wi-Fi, Bluetooth i bardzo fajnie konfigurowalny jest. Ma bardzo dużą ilość wyjść, które możemy konfigurować. Także taki układ właśnie można zastosować. I on jest bardzo fajny, bo można do niego dużo rzeczy podłączyć. Przede wszystkim podłączenia, które są tutaj, możemy wykorzystać także do
sterowania przekaźnikami, którymi musimy sterować w sterowniku turbiny wiatrowej. Zobaczcie. Taki zestaw przekaźników, no to już jest troszkę bardziej zaawansowany. Możemy wykorzystać na przykład do sterowania ogrzewaniem podłogowym. Zaawansowany może nie, przesadziłem, ale rozbudowany, czyli on tutaj posiada 8 przekaźników, którymi możemy sterować, ale do tego potrzebujemy 8 wyjść. Oprócz pinów, które tutaj widzicie, czyli 8 pinów sterujących, mamy jeszcze plus i minus. Z tym, że sterując takim układem przekaźników potrzebujemy już zasilanie dodatkowe. Nawet jeżeli taki układ by miał, czy taki zasilanie 5 V, to już niestety to jest zbyt duże obciążenie i to napięcie zbyt dużo by spadało, więc do tego potrzebne nam jest osobne zasilanie 5 V. Oczywiście możemy zastosować takie coś. To są układy sterowania oczywiście podwójne, czyli 2 przekaźniki też na 5 V. Widzieliście, te też są 5V. Tak jak tu widać, 5 na dole SRD05 VDC. I możemy sterować w takim układzie tylko tymi dwoma. Także możemy kupić albo podwójny, albo 8, albo poczwórny. Jest naprawdę bardzo szeroka gama tych urządzeń, które możemy sobie konfigurować. Jeżeli na przykład będziecie chcieli w późniejszym czasie zrobić sobie coś bardziej zaawansowanego, to oczywiście możemy użyć czegoś takiego. To już jest układ też ESP32, dzięki któremu mamy wbudowane już nawet GSM oraz kartę pamięci oraz podtrzymanie bateryjne. Jeżeli chcecie na przykład taki sterownik umieścić gdzieś, gdzie jest częsta utrata na przykład sieci Wi-Fi albo czegokolwiek innego, to tutaj wkładacie kartę SIM, konfigurujecie to, tyle że taki układ już kosztuje 250 zł i on już jest dosyć drogi. No a wszystko odbywać się będzie za pomocą tego urządzenia. To jest nasze główne urządzenie, które nam tworzy właśnie to. Czyli zbudujemy sobie cały Home Assistant, całe nasze sterowanie domem za pomocą tego urządzenia. To jest Raspberry Pi 4. To jest Raspberry Pi 4, które ja osobiście wykorzystałem już 2 razy w 2 układach, które zbudowałem. Teraz będę robił 3. układ, żeby Wam pokazać, jak to działa. Zrobię to z Wami wspólnie. Od samych podstaw w następnym odcinku zaczniemy programować taki właśnie układ, jak to zrobić krok po kroku, żeby stworzyć sobie taki właśnie inteligentny dom. Oczywiście zamiast takiego układu możemy wykorzystać stary komputer. Stary komputer, stary laptop, tylko jak wiemy, laptop czy komputer wymaga już dosyć większego zasilania, a to jest zasilane zasilaczem takim jak do telefonu, tylko troszkę mocniejszym. I jest bardzo malutkie, więc możemy to schować gdzieś w okolicach swojego routera. Podłączamy to przewodowo. Oczywiście to też ma komunikację bezprzewodową, aczkolwiek też ma Wi-Fi wbudowane, ale preferowane jest połączenie przewodowe, co daje nam stabilne i mocne, dobre połączenie z naszym routerem, żeby nie było żadnych utrat sygnałów. Także takie urządzenie polecam. Ono już niestety troszkę droższe jest. Ono kosztuje w granicach 200-300 zł. Ale to jest urządzenie, które będzie sterować nam wszystkim w domu i łącznie z przekazywaniem informacji do Waszej aplikacji, do Waszego telefonu. Także polecam, od następnego odcinka zaczynamy programowanie takiego urządzenia, żebyście wiedzieli, jak to od podstaw zrobić. Myślę, że to tyle na dzisiaj, wyczerpałem dosyć temat. Są oczywiście jeszcze inne urządzenia typu ESP, takie już z gotowymi wyświetlaczami, tu jeszcze mogę Wam pokazać, ale tak tylko poglądowo zobaczcie, to jest urządzenie, które też się nazywa ESP32. Ono ma i wbudowane Wi-Fi, Bluetooth, porty komunikacyjne i całą resztę i ma wbudowany wyświetlacz, który możemy też zaprogramować i umieścić już od razu na naszym sterowniku turbiny wiatrowej czy gdziekolwiek indziej. Ale na razie skupimy się na tych podstawowych rzeczach, żebyśmy mogli od czegoś zacząć. Po kolei dojdziemy na pewno do ciekawych rozwiązań. Pozdrawiam jeszcze raz wszystkich serdecznie. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, żeby lajkować, piszcie komentarze i zachęcam jeszcze raz do postawienia kawy, co pomoże wesprzeć mnie w zakupie tych drogich i tanich materiałów. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia.